Dla wielu warzyw styczeń-luty to zbyt wczesny termin na wysianie rossad. Nie warto się z tym śpieszyć. Zbyt wczesny wysiew sprawi, że rozsady będą wybujałe, słabe, mogą zacząć chorować, a nawet możemy je utracić. Jednak są pewne rośliny długo kiełkujące, o długim okresie wegetacji, wymagające wczesnego siewu. Dzisiaj powiem o 4 z tych roślin, które moim zdaniem trzeba wysiać jak najwcześniej. Rośliną długo kiełkującą o długim okresie wegetacji jest papryka. Od wysiania do wykiełkowania może minąć nawet 3-4 tygodnie. Zdarzają się wcześniejsze wschody, ale najczęściej trwa to bardzo długo. Poza tym papryka długo rośnie. Później czekamy na pierwsze kwiaty, owoce, które też potrzebują czasu na to, by się wybarwić. Jeśli posiejemy paprykę zbyt późno, doczekamy się jedynie zielonych owoców. One też są bardzo wartościowe i smaczne, ale w pełni dojrzała papryka smakuje lepiej. Poza tym jest dumą ogrodnika. Kiedy zatem wysiewać? Optymalny termin to styczeń do połowy lutego. Radziłabym jednak zrobić to jak najszybciej. Ogrodnicy, których głównym utrzymaniem jest sprzedaż papryki, wysiewają ją już na początku stycznia. Wiadomo, że dysponują oni ogrzewanymi szklarniami. Mają o wiele korzystniejsze warunki do uprawy rozsady. My, amatorzy, mamy do dyspozycji parapety, ale może to być pewną podpowiedzią. Im szybciej posiejemy paprykę, tym większy zbierzemy plon. Kolejna roślina długo kiełkująca o długim okresie wegetacji to bakłażan. Przy jego uprawie również potrzeba wiele cierpliwości. Długo wschodzi, potrzebuje od 2 do 6 tygodni. Rozsada również bardzo wolno rośnie, poza tym musi mieć czas na wydanie, a później na dojrzewanie owoców. A zatem bakłażana również wysiewamy wcześnie, styczeń do połowy lutego. Pamiętajmy przy tym, że do kiełkowania bakłażan potrzebuje ciepła, dużo słońca, jest pod tym względem bardziej wymagający niż papryka. Kiedyś miałam z tym problem. Wysiane bakłażany mi nie wschodziły. Zaczęłam więc doniczki układać na podgrzewanej podłodze i udało się. Trzeba tylko pamiętać o tym, że w takich warunkach ziemia w doniczce szybko przesycha, a bakłażany oprócz ciepła i słońca potrzebują wilgoci. Trzecią rośliną długo kiełkującą o długim okresie wegetacji jest seler. Seler korzeniowy uprawiamy dla jadalnej łodygi, ale również dla kulistego korzenia spikrzowego. Im większa kula, tym lepiej. Jeśli wysiejemy seler już w styczniu, jesienne zbiory będą duże i dorodne. To przynajmniej jeden z czynników mających na to wpływ. Poza tym wczesne wysianie selera pozwoli nam wcześniej zbierać plony. Gdy wysiewam w styczniu, w czerwcu mogę uszczykiwać listki do zupy, a nawet wyrywać maleńkie selery, które można wykorzystać do rosołu. Czwartą rośliną, którą wysiewam wcześniej, są poziomki. Jeśli chcemy cieszyć się owocami jeszcze w tym roku, nasiona poziomek powinniśmy wysiać w styczniu lub w lutym. W zeszłym roku wysiałam je 7 lutego i już latem zbierałam owoce. Poziomki wschodzą bardzo długo, może to trwać nawet miesiąc. Gdy wzejdą, są maluteńkie i bardzo, bardzo wolno rosną. Ale później wynagradzają nam nasz trud i wydają przepyszne owoce, które możemy zbierać aż do pierwszych przymrozków. To są 4 rośliny, które wysiewam w pierwszej kolejności.
Wszystkie długo kiełkują i mają długi okres wegetacji. W polskim klimacie papryka, bakłażan i seler nie udają się z siewu do gruntu. Lato jest dla nich za krótkie. Musimy więc przygotować rozsadę. Im wcześniej to zrobimy, tym większe zbierzemy plony. Z kolei poziomki, wysiane na początku roku, wydadzą owoce już latem. Powiedzcie, czy też wysiewacie tak szybko? Jeśli tak, to co? Dajcie znać w komentarzu. Czy cieszycie się na rozpoczęcie nowego sezonu? Bo ja bardzo.